Dzień dobry w nowym dniu na Filipinach. Michał Dudkowski, Duduś Family. Wiecie jak to jest na Filipinach. Poza budową jesteśmy często w sądzie. Dziś jest taki dzień. Jedziemy na kolejną rozprawę przeciwko oszustom. Dzisiaj będzie ważny świadek zeznawał, tak zwany słup. Słup będzie zeznawał, zobaczymy jak, ale z tego co wiemy, to przeciwko tym oszustom. Słup, czyli osoba, na którą była zarejestrowana firma tutaj na Filipinach, na którą były wysyłane pieniądze przez wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Więc jak zwykle w sądzie nie będę nagrywał, nie zabiorę tam kamery, ale zdam wam relacje, bo to będą bardzo, bardzo ważne zeznania. Wiadomo, ze wszystkim się nie mogę z wami dzielić, ale po tych zeznaniach będziemy wiedzieli, czy pójdą do więzienia, czy nie. Bo wiecie, zeznania jednej strony, drugiej strony, a świadków pobocznych, zwłaszcza tych, którzy są, jak to powiedzieć, bardzo, bardzo zaangażowani. My też będziemy zeznawać, tylko dopiero będziemy zeznawać troszeczkę później, bo nasze zeznania są też bardzo, bardzo ważne ze względu na to, że my bardziej obciążamy adwokatkę niż samego jego. Oczywiście jego też automatycznie, ale dla nas ważniejsza jest właśnie ta adwokatka. Więc z tego miejsca zapraszam do oglądania, będzie ciekawie. Jak widzicie, jestem ubrany w długie spodnie. Tutaj Jelly jest tutaj. Oh, why you don't have lipstick? I told you I'm not yet ready. Pamiętajcie, nie zabierajcie ostrych narzędzi i zabierzcie dokument ze sobą do sądu. Yes? So? Don't get sharp like knife or Yeah, something to the court. of course it's common sense, Why you Common need sense. Nieraz mi się zdarzyło, że mnie zatrzymali na bramce w sądzie. O, no, dobra. Widzimy się po spotkaniu. I już po spotkaniu, słuchajcie, nie mogę nic powiedzieć. Na samym początku tutaj rozprawy dostaliśmy informację, że nie wolno oczywiście nic nagrywać, nie wolno nic rozpowszechniać i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj też się nie mogę tym za bardzo dzielić, ale mogę powiedzieć, że żaden z Polaków się nie pojawił, żeby wesprzeć tutaj prokuratora, można powiedzieć. Akurat w tym przypadku jest prokurator prywatny. W Polsce jest czasami to możliwe, jak wykorzystasz wszystkie ścieżki, z tego co wiem, to wtedy może być prywatny prokurator, a tak to jest z urzędu, tak? Więc kolejna rozprawa za 2 tygodnie, kolejne osoby będą zeznawać. My jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy zeznawać, ale bardzo dobrze dzisiaj zeznawała osoba, która zeznawała i tak naprawdę potwierdza tylko i wyłącznie sędziego w tym, co się stało, czyli w oszustwie, tak? Ale poczekamy na końcowy werdykt. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, jeśli tak będzie. W tej chwili jedziemy do Urzędu Miasta porozmawiać z głównym inżynierem na temat naszej budowy. Dobra, jedziemy, powiem wam co i jak wrócimy z Urzędu Miasta. Raz, dwa. Kolejny dzień na budowie, witamy po sądzie. Pierwsze balustrady się przygotowują. Tutaj i tutaj. Tutaj czyścimy fugi szlifierką kątową. Więc trochę tego czyszczenia jest bardzo głośno. Tu widzę, malarz pomalował wszystkie spawy, bo patrzcie, tu rdzewieje po prostu, a nie wszystko pomalował. Not all paint. Tu on the side nie pomalował. Może jeszcze nie jest skończony, a tu pomalował. No ale dobra. Ogólnie jest dobrze. Idę zobaczyć, dzisiaj mamy 19 pracowników. Jeden nieobecny. I wreszcie będą wyglądały tak jak powinny. Będzie można dzieci wpuścić do restauracji.
Jeszcze wam nie pokazywałem, ale przyszła mi już pierwsza szafka ze stali nierdzewnej, zlew dokładnie, do kuchni. Tak wiecie, żeby można było tam już coś robić. Drzwi będą za jakieś 2-3 tygodnie. Najpierw fugi będziemy musieli położyć. Tutaj spawa. I przygotowujemy robienie schodów, tak? Tu będą schodów, będą płytki na schodach. O, tutaj kuja wycina pod schody. Takie płytki na schody, słuchajcie. O. Jedno przeciągnięcie i płytka przecięta. Więc to tutaj się dzieje w restauracji. Pójdziemy, mamy na ogrodzeniu 8 osób, żeby skończyć tą część, więc wysłaliśmy trochę więcej na ogrodzenie. Przygotowują pod septic tank. O, teraz już tam będzie jeden post i tutaj będzie drugi i będą ściany. I tu będzie szambo. Więc tutaj też jest głośno, bo robią. Tam na górze dalej gładzie kładą 3 osoby. Raz, dwa. O, poczekajcie. Raz, dwa, 3. Jeśli chodzi o good morning, o słupy, to idą tutaj. No i dobra. Ten trochę w lewo. Trochę blisko siebie. A, bo jeszcze nie wstawione jest, dobra. On będzie tutaj. Tutaj będzie. Dobra, pójdźmy jeszcze zobaczyć do pokoju elektrycznego. Basen, jak widać, schnie. Wody nie ubywa, a raczej przybywa. Good morning! Więc teraz przygotowujemy kable z pokoju elektrycznego do tam. Jak tutaj sytuacja na froncie? No tam muszę jeszcze podkopać trochę, bo idzie troszeczkę w górę. No, trochę pozalewało. Tych kabli też nie będzie później. To wszystko tylko temporary, że tak powiem. Tu mamy już pomalowane. In here too, yes? Hi. Problem. What problem? The electrician says you use the number 4 for from gym going here. Znowu brakuje kabli. Jest. Gabriel Solar. O, i solary przyjechały. Deje, inwertery przyjechały. Jedna bateria i 2 inwertery. Oh, be careful because there is the step. No. Yeah, put on the black. Yeah, here you can put. Help, 1 person more for battery. Tak wygląda jedno pudełko baterii 15 kW. Droga impreza. 51,2 V, 300 Ah. Made in China. Dobra. To główny ten to. You need help, someone? We have two workers that we will wait for the two of us. We have two workers. We will wait. Okay. No i tam balustrada powstaje.
Jeszcze ta jedna to nie problem, te dwie będą problematyczne, bo trzeba je do słupa przymocować. Więc dzisiaj lepiej, bo nie pada, ale poniedziałek znowu najgorszym dniem tygodnia. I tak jest zawsze, co tydzień. Nic, tylko w poniedziałek nie przyjść do pracy, że tak powiem. Ale dzisiaj idealna pogoda. Pierwszy raz byłem w sądzie w długich spodniach i się nie spociłem w ogóle. A miałem wam powiedzieć, byliśmy w urzędzie miasta, rozmawialiśmy z głównym inżynierem, który wydaje pozwolenia, zajmuje się wszystkim tak naprawdę, jeśli chodzi o tutaj Walencję i ma przyjechać na działkę, ma zrobić kontrolę. Więc zobaczymy, co powie. No. Więc tutaj tego jeszcze musimy to zrobić. I to tak naprawdę na CITO. I tam jedna osoba przygotowuje formy pod posty od łazienki. 8 takich baterii właśnie, jak widzicie na samochodzie, będzie zasilało nasz resort. I według moich obliczeń starczy, ale to się okaże po instalacji tak naprawdę, jak sprawdzimy tak naprawdę ile światła będą dodatkowo ciągnąć. Bo to jest, wiecie, niby mało, ale jak doliczymy powiedzmy 100 czy 200 żarówek LEDowych, no to wam wychodzi ponad kilowat. Więc to jest, wiecie. Tym bardziej, że musi być zapotrzebowanie na i wystarczyć na maksymalny prąd chwilowy, tak? Czyli też, no jeśli się nie znacie, to najlepiej dajcie komuś, kto się na tym zna, żeby to wszystko poobliczał. No, idzie. Idzie. Gamit ko nila. Gamit ko namin. Okay, kuha. 130-140 kilo jedno. Kolejne baterie przyjeżdżają. Hey, you can try get. Try full. $130, $140. Patong. Libag ko. Ah. Yeah. Very heavy. Dzisiaj robimy wszystko naraz, słuchajcie. Tu już te posty są przygotowane. Tak naprawdę. Jeszcze ostatnie pomiary. Czy na pewno tam w rogu jest 15 cm, czy nie. Zobaczmy jeszcze, jak budynek pracowniczy. Budynek pracowniczy też coraz lepiej. Tutaj formy są jeszcze nieskończone. A, tutaj już zalali. To już jest zalane dotąd. Tam też widzę, że jest zalane. No łazienka taka malutka. Najpierw musimy zrobić oczywiście, zanim położymy podłogę, zrobić wszystkie przyłącza elektryczne. Gdzie mają być gniazdka, gdzie mają być odpływy. No, a tutaj końcówka balustrad. Pomiary. Pomiary, końcówka balustrad. No i elektryka dzisiaj prąd nie tyka, bo nie mamy jeszcze budynku elektrycznego podłączonego do prądu. Ogólnie dzisiaj chyba nawet jestem zadowolony z pracy, bo jest pracowników więcej. Łącznie na budowie poza naszymi 19 jeszcze mamy 6 z firmy solarnej. Co prawda 2 kopie, 3 się przygląda, czy 4 nawet, ale dajemy radę. I dzisiaj będą pewnie montować też aluminiowe te mocowania do paneli na dachu naszej kochanej restauracji. Zostało pół godziny do śniadania. Do długiej przerwy. Dla nich obiadowej, dla mnie śniadaniowej.
Tutaj możemy zobaczyć, że słupy wszystkie są połączone u dołu. No i takie połączenia są co 1,5 metra najczęściej. W zależności jeszcze pod co to ma być. Tutaj akurat będzie u dołu i u góry. Dzisiaj nie pada, dzisiaj jest, powiem, chyba jedna z najlepszych temperatur i wilgotności powietrza. Najmniejsza wilgotność, sucho. No zaczyna to wyglądać. Zaczyna to powoli wyglądać. Jeszcze jak dół zrobimy, to już będzie cacy. Okej. Tu mamy nasze ogrodzenie. Tu mamy 2 rury. Jedna, o nawet 3. Tak, 3. Raz, 2, 3. Tutaj trochę pokopali. Tu zaczęli przygotowywać. No. Montaż na dachu trochę zaczęli. Tutaj Kujo troszeczkę, zrobił cement, żeby ładnie wyglądało. O, it's okay. Patineta, patineta. Słuchajcie, maszyna się popsuła, ale musiałem, przełącznik tylko. Musiałem kupić nowy, bo maszyna już ma ponad pół roku, a tutaj gwarancja tylko na pół roku jest. Gdzie chyba zalejemy wszystkie posty. I zaczniemy sobie, tak, już są zalane nawet. O, nie było mi 1,5 godziny na budowie. O, jak ładnie równo. Tu będzie jeszcze jeden post i drugi będzie ogrodzenie. O. Teraz już to jeszcze bardziej widać, jak będzie parking. Tu będzie parking. Na 5 samochodów, więc w zupełności wystarczy. Nie potrzeba na więcej. Teraz robią tutaj zbrojenie. Będzie spoko. Z maszyny naprawimy. Mówili to przełącznik, teraz jeszcze jedna osoba skręca. A i chcieliście zobaczyć płytki, więc zaraz wam pokażę płytki na schodach. Oczywiście będą na schodach płytki, takie antypoślizgowe. Już prawie zrobione, prawie zrobione. O. Cement, wystawa cementu. To dla tych, co się pytali, czy taczki używają. Powyżej 25 metrów używają taczki. A tutaj zostały ostatnie. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Wbite w słup w restauracji. No i płytki. Płytki takie powoli się robią. I kolejna sprawa to tutaj. Też ściany powstają do góry. Widzicie, najpierw ściany, potem posty. Ho. Duduś Residence stoi jak sen. Prawie gotowy już czuć ten dzień. Filipińska noc i polski plan. Tu się spotkają serce i żal. Duduś Residence już prawie śni. Mimo tych wszystkich zakrętów dróg. Na wyspie Negros wyrósł nam dom, wybudowany z marzenia i rąk. Czasem brak prądu, czasem brak sił, słony pod oczy, deszcz leje jak z nic. Ale gdy patrzysz w górę na dach, wiesz, że ten hotel to część twoich lat. Who arrived here? You want manage the construction site, Lily? This is your engineer. Engineer Lily. Engineer Lily. You destroy your Barbie. Did you? What? Yeah. I just try your Lego. Uh-huh. And this is What you looking here? We're looking for the
Agnes already go? No, she's here. Because she wanted to the motorbike, the battery. No ja. Koniec pracy na dzisiaj. Jak widzicie, już godzinę temu się skończyła praca, ale wiecie, znajomi, pozdrawiam Romana z Polski. Inni znajomi, nowi pracownicy przyjechali, więc było troszeczkę roboty. Pilnowanie pracowników, wiecie, ogólnie dzisiaj bardzo, bardzo pozytywny dzień, mi się podoba. Może dlatego, że było 20 pracowników, a może dlatego, że też widać jakieś zmiany, prawda? Dla tych, co nie wiedzą o płytkach na schodach, bo się pytali, czy będą płytki. Będą takie płytki, jeszcze raz to Wam powiem. Zaczęli robić. O, tak to wygląda mniej więcej. Kupiłem takie antypoślizgowe, też żeby trochę nawiązywały kamieniem, tak jak jest podłoga w restauracji. Takie same będą płytki oczywiście na schodach do pathwayu. Nie pamiętam, jakie tam płytki położymy z tyłu, chyba też może całe na tył takie, już zapomniałem, ale to się wyjaśni. Dzisiaj zrobione dużo ogrodzenia. Zaczęliśmy robić szambo tutaj na ogrodzeniu. Tak. Skimko, czyli gładzie na zewnątrz budynku z dwóch stron zostały, z trzech stron, można powiedzieć, zostały położone prawie w 100%. Jutro będziemy czyścić je i położymy pierwszą warstwę farby. I co? Zostało w środku. Zaczęliśmy tynkować w środku. W restauracji zaczęliśmy czyścić fugi. Z tego co wiem, to chyba w większości są wyczyszczone. Bo w ogóle nie widzieliście. Balustrady są wszystkie zamocowane. Tak. Od tamtych po tutaj zostały wszystkie zamocowane. Zostało je tutaj troszeczkę wygładzić. Tutaj brakuje jednego szczebelka. Powiedziałem, żeby dodał. Tutaj pierwszy od postu. Trzeba oczywiście post naprawić, pomalować i to wszystko. I można powiedzieć, że restauracja tylko położyć fugi, drzwi i można się wprowadzać. Tak. Jeszcze będziemy tutaj kończyć. Tutaj trzeba to pomalować. Dużo rzeczy. Firma solarna przywiozła, tak jak widzieliście wcześniej, mniejszą część sprzętu. Zaczęli też kłaść już okablowanie. Zamontowali, tak jak widzieliście z drona, przygotowali do montażu paneli. Elektryk u nas pociągnął kabel z siłowni do pokoju elektrycznego. Pociągnął kabel, prawie przyciągnął kabel do budynków. Więc jesteśmy blisko końca. Tak, bo tutaj trzeba by to zacząć wyrównywać, czyścić, kłaść trawkę. Więc położymy fugę na górze, no i zabieramy się za ten basen. Wiem, że o basenie mówiłem już chyba z tydzień albo i więcej temu. Ale perypetie różne były takie, że nie zaczęliśmy. Powiedziałem, że muszę najpierw skończyć restaurację, żebyśmy mogli zacząć kłaść płytki. W pokoju tutaj pracowniczym zostały położone troszeczkę pustaków. Przygotowujemy się tak naprawdę do zrobienia hydrauliki, kanalizacji, wszystkiego do pokoju pracowników. Potem będzie elektryka, ale najpierw musimy skończyć solary i restaurację. Więc będzie dobrze. A teraz ja muszę kończyć, bo muszę iść na zebranie. Raz nam brakuje umiejętności, pracownika z umiejętnościami, teraz nam brakuje laborów, bo nie ma komu sprzątać. Ostatni labor uciekł, kolejny pracownik uciekł, ale to nic nowego, nie będę wam tego już mówił. Szkoda gadać. Takie życie. Życie jak w Madrycie. Nie wiem, jak się żyje w Madrycie, bo nigdy nie byłem, ale na Filipinach się żyje dobrze, jak się ma nerwy ze stali i grubą kieszeń. Więc my się zabieramy za meeting. Co dzisiaj jest na obiad? O, spaghetti. Słuchajcie, Jelly robi bardzo dobre spaghetti. It's only beef or Beef pork beef? only. A to, you know, we make the beef pork. Yeah, but the It's not good. Agnes
No, we already frozen it, so it's ano. So okay. I cook one time because it's all frozen and it's not good if you unfroze it and you go back again to the ano. No to będzie dzisiaj spaghetti nie najlepsze, bo ja lubię troszeczkę świnki, troszeczkę byczka, prawda? Więc who don't turn on the light in here? I tell you, if someone turn on light, all must turn on. Dzieciaki dzisiaj też zadowolone, bo byliśmy na placu zabaw. Trzeba włączyć światełka na zewnątrz i dom jest fajnie oświetlony. Dobra, z tego miejsca nawet ja z wami się żegnam. Nie wiem, czy będzie coś jeszcze ciekawego, bo musimy porozmawiać grubo tutaj o pracy. Pracy. Tourist residence